A ja tak się poczułem, że dalej jestem wyobraźnią, ale mnie to, co na zewnątrz, już nie dotyczy. Ja jestem poza tym, tylko mogę to obserwować. I wcale nie czuję lęku, wcale nie czuję bólu, ale czuję się doskonale i czuję, że jestem. Tak się zrodzi moje archiwum. Tu jest, tu ona jest, tu kopcie. Wiecie, jaka to jest odpowiedzialność napisać komuś: pani córka nie żyje? Jak prowadzę to archiwum, wyszukuję różne sprawy, to powiem Państwu, że to jest trochę jak wehikuł czasu, ale bardzo dziwny wehikuł czasu, bo nie tak dawno opowiadałem sprawę z 1999 roku. Dla mnie, jak to przeżywałem, to wydaje się niedawno, ale z perspektywy rzeczywistego czasu to jest bardzo dawno. No to dzisiaj się cofamy znacznie w przeszłości, w sporą przyszłość, bo mamy rok 2011. No, to już były trochę lepsze czasy od 1999 roku, dlatego że już mamy w ręku komórkę, już z laptopami biegamy. 2011. Ten rok 2011 w mojej działalności, w mojej karierze bardzo się wyryła miejscowość Olsztyn. No bo słuchajcie, jakby nie patrzył, gdzieś, gdzie znalazłem zwłoki, są miejscowości, gdzie mam 3 znalezione ciała, na przykład w Zabrzu na Śląsku. Natomiast to jest różnica czasu, bo najpierw znalazłem w Zabrzu 2 chłopców, o tym będzie mowa. Potem znalazłem już, o czym była mowa w którejś z audycji, Violettę Rybkę, w pierwszej premierowej audycji Violettę Rybkę. Olsztyn jest o tyle czymś innym, że w Olsztynie znalazłem 3 ciała w jednym roku. I to jest rzecz niezwykła. Ale zacznę od ostatniego ciała, które wskazałem w Olsztynie, ponieważ te 2 pierwsze ciała, które wcześniej znalazłem w 2011 roku w Olsztynie, to jest siostra zakonna pani Maria Uberman i chłopiec. Te 2 zaginięcia są z sobą zbieżne i będę musiał Państwu w jednym odcinku o 2 zaginięciach opowiedzieć, ponieważ te śmierci, mimo że każda z osobna i przypadkowa, jednak mają wiele z sobą zbieżności. Dzisiaj powiem o 3 zwłokach, które w 2011 roku znalazłem w Olsztynie. Jest to policjant. Policjant pracował w Policji Olsztyńskiej, miał 34 lata i Paweł Dąbrowski się nazywa. Drodzy Państwo, jest piękny, słoneczny dzień, jest niedziela. Niestety Jackowski to jest tylko miesiąc, wrzesień, 14. O, właśnie, myślę sobie, że we wrześniu to już będzie jesień. Nie, no jak tu wspomnienie pokazuje, wrzesień to też piękne, słoneczne dni. To był ładny, jak letni, ciepły dzień, 14 września. Jadę do Warszawy. Jestem na wysokości Świecia. Przejechałem most na Wiśle i kieruję się na Warszawę. Proszę Państwa, obok mnie siedzi moja żona, która się nudzi, a ja kieruję. Raptem, jak mi się nudziło, los mi sprawia niespodziankę. Dzwoni mój telefon. Halo. Pan Jackowski? Tak. Pan Jackowski, jestem policjantem z Olsztyna. Nie powiedział swojego nazwiska, powiedział, że jest policjantem z Olsztyna. I mówi: wie pan, sprawa drażliwa. Ja tu słyszałem o tych 2 przypadkach, które pan tą siostrę zakonną wskazał, tego chłopca,
którego pan wskazał ciała w tym roku, a nam zaginął kolega z pracy, policjant. Nie powiedział mi żadnych szczegółów, w jakich okolicznościach, czy on zaginął na służbie, czy on zaginął w innym sposób. Po prostu zaginął. I od kilku dni szukają swojego kolegi z pracy. No dobrze. Ja mówię, proszę pana, akurat jestem w trasie, prowadzę auto. Niech pan mi wyśle zdjęcie jego na MMS-a. Wysłał mi po chwili, rozłączył się, wysłał mi to zdjęcie. Ale wiecie, jadę, kieruję autem i tak zerkam, mężczyzna w okularach, postać zdrowego, szanującego się mężczyzny, po twarzy widać, okej. Próbowałem, jadąc, coś poczuć, ale nic sensownego nie poczułem. Policjant oddzwonił po pół godzinie do mnie i ja mówię, wie pan co, raczej będzie to niemożliwe. Ja bym musiał mieć jakąś jego rzecz, coś z ubioru. No, mam warunki nie takie, żeby wykonać misję. No dobrze, rozłączył się, ale po chwili znów zadzwonił i pyta się, jak ja długo będę w tej Warszawie. Mówię mu, że będę do późnego wieczoru. No to dobrze, daj mi pan jeszcze trochę pomyśleć. No i się rozłączył i ponownie za pół godziny zadzwonił, mówi, wie pan co, niech pan będzie pod telefonem. Tak to zorganizowaliśmy, że wysyłamy panu koszulkę jego i służbową koszulkę, która była nieprana po noszeniu i zdjęcie. Dajemy to do PKS-u, który za chwilę będzie jechał kursem swoim do Warszawy, a tam policjantka z Warszawy odbierze te rzeczy, zadzwoni do pana i dojedzie do pana tam, gdzie pan jest. Ja mówię, nie ma problemu. Dojechałem do Warszawy, to trwało parę godzin. W Warszawie wykonałem swoje sprawy, w które jechałem. Była to niedziela, ale tam miałem 2 czy 3 spotkania z kimś. I właśnie skończyłem ostatnie spotkanie i pomyślałem, kończyłem ostatnie spotkanie i dzwoni do mnie. Dzwoni do mnie, kobieta mówi, że jest policjantką. Gdzie mam jej przywieźć te rzeczy? Ja mówię, wie pani co, jestem niedaleko Złotych Tarasów. Ja tam zaraz, bo tam miałem dotrzeć, zaraz tam będę, niech pani czeka. Kiedy umówiliśmy się koło Empiku, że tam miała stać i ja też się zjawiłem koło Empiku i chyba pani widziała, że się kręcę, w tym miejscu podeszła do mnie, była z 2 dzieci małych i z mężem, wcale nie ubrana jak policjantka, tylko po cywilnemu. Widocznie miała wolne, ale może się znali ci policjanci. I ona mi dała te rzeczy. I ona mówi, pan to będzie przy mnie robił, czy poza mną? Ja mówię, wie pani co, niech pani mi da te rzeczy, niech pani idzie sobie spędzać wolny czas. Ja mam ten telefon do policjanta i umówmy się. Jak coś poczuję, to zadzwonię do niego, powiem mu. No dobrze, niech tak będzie. Jak ona odeszła, ja do żony i dopiero wtedy się zorientowałem, o rany, a co ja teraz zrobię? Bo słuchajcie, jest niedziela, są Złote Tarasy, ja jestem w tych Złotych Tarasach, a tam mrowie ludzi. Ciężko się gdziekolwiek. Jak ja się będę skupiał? Będę siadał, wąchał bluzkę? Powiedzą, co to za człowiek, co on robi? Nigdy nie zapomnę historii, kiedy to będąc przejazdem, zadzwonili do mnie ludzie, którzy powiedzieli, że im ojciec chory na Alzheimera zaginął i okazało się, że ja jechałem w okolicy, przejazdem byłem w okolicy tej miejscowości, w której on zaginął. I przez to umówiliśmy się na jakieś cepenie, że ja poczekam, a oni mi dowiozą rzecz. Wyobraźcie sobie, ja tam byłem w towarzystwie swojej córki, mojego syna, jeszcze pewien mężczyzna był z nami i ja byłem. I zatrzymaliśmy się, to było bardzo gorący dzień, zatrzymaliśmy się przy jakimś takim cepenie, ale bardzo ładna restauracja tam była obok tego cepenu. Postanowiliśmy sobie obiad zamówić, bo to była akurat ta pora. I czekaliśmy na kogoś z rodziny, kto przywiezie mi jakąś rzecz. Ja bym szybko postarał się coś powiedzieć. Po chwili zjawił się ten ktoś, my czekali, obiad już nam podano. No i ten pan mi podał w jakiejś reklamówce stary kapeć i zdjęcie.
tego swojego ojca. Wiecie, praca powoduje rutynę. Taka praca też, którą ja wykonuję. I nawet się nie zorientowałem, że robię wielkie faux pas, jak siedziałem przy stoliku, gdzie moje dzieci i ten mężczyzna jeszcze, który był z nami, jedli obiad. Przede mną stoi obiad, ale ja w tym czasie sobie... Ja blisko czoła tego kapcia, a to był taki złażony kapeć, trzymałem, ale obok ludzie, siedząc przy innych stolikach, mogli myśleć, że ja go wącham. I moja córka tak mówi: tato, co ty robisz? Ja się patrzę. Jezu, a niektóre osoby tak się kątem patrzyły na mnie i mówią: co to za goście? Tu ma fajne jedzenie, a on kapcia starego wącha. Głupio mi się zrobiło i wtedy jeszcze paliłem papierosa, pomyślałem sobie: wyjdę zapalić papierosa. Jak wyszedłem, trochę się obroniłem, bo pewien pan jedzący: przepraszam, tak jak zobaczyłem, jak pan tego kapcia wącha, to pan Jackowski. Ja mówię: tak. To nawet przy obiedzie pan robisz wizję. I wtedy się rozładowało wszystko, że ludzie zrozumieli, że ja robię coś, a nie wącham kapcia. A tyle jako żart, ale autentyczny żart. Natomiast tu w tych złotych tarasach pomyślałem sobie: jak to? Przecież gdzie ja tu usiądę? Tu pełno ludzi. Ale pomyślałem: aha, na górze, wyżej jest, nieraz tam z żoną chodziliśmy, fajna kawiarnia. Jak ona się nazywa? Nieważne, fajna kawiarenka. A, Wedel. Wedel. I teraz tak, wchodzimy do tego Webla, a tu ząg, też dużo ludzi, jak to w niedzielę. No ale był wolny stolik, usiedliśmy. Ja mówię: Kasia, zamów sobie coś, mi kawę zamów, a ja wyjdę tak między ludźmi połażę, bo tutaj też będą ludzie patrzeć, że co ja bluzkę wącham. Słuchajcie, chwyciłem tą bluzkę i wychodzę z tego Wedla od razu w mrowisko ludzi chodzących w tej we w te korytarzami złotych tarasów. Jak tylko wyszedłem z tego Wedla, pach, pach, pach. Osiedle domków jednorodzinnych. Osiedle bloków. A rozdziela je ugór, pas ugoru, jakichś krzaków, krzewów, 200 metrów. Czyli mamy osiedle domków jednorodzinnych, pas ugoru 200 metrów i osiedle bloków. Ja to z góry czuję, z góry to widzę i raptem blisko bloków jest staw. I moja wyobraźnia wpada do tego stawu, koniec. Wpadłem do tego stawu. Tak jakbym z góry zleciał do tego stawu, koniec. Tylko wiedziałem, że tu są domki rodzinne, tu są bloki, tu jest ten ugór. Bliżej, w ugorze bliżej bloków, nie domków jednorodzinnych, jest staw i moja wyobraźnia wleciała do tego stawu. Słuchajcie, genialne poczucie, które o niczym nie świadczy. Kiedy tak, ja się od razu cofnąłem. Nie zdążyła pani kelnerka podać kawy jeszcze, a ja już miałem to w głowie. I mówię do Kasi: chyba już mam. Słuchajcie, mija może z 15 minut, piję tą kawę i dzwoni telefon. W telefonie policjant. Wiesz pan już coś? Ja jemu dokładnie to samo powiedziałem. Policjant kompletnie bez żadnej reakcji negatywnej czy pozytywnej, tak ospale mówi: i to wszystko? Ja mówię: tylko tyle poczułem, na razie. To ja się jeszcze do pana odezwę. Byłem co najmniej w sytuacji niezrozumiałej, bo nie widziałem żadnej reakcji od niego, pozytywnej lub negatywnej. Po prostu potraktował to nijako, nic mi nie mówiąc. No nic. Ale kiedy minęła godzina, ja tam sobie buszowałem w elektronice, oglądałem, bo lubię oglądać laptopy, telefony w tych złotych tarasach. Co chwilę zerkałem na telefon, ale policjant nie dzwoni. Kiedy po 2 godzinach zwiedzania złotych tarasów, kiedy się już zbliżał wieczór i postanowiliśmy wracać do Człuchowa, kiedy jedziemy już dwupasmówką, wyjeżdżamy z Warszawy, ja sobie pomyślałem: Jackowski, toś ty w Olsztynie się popisał, znalazłeś tego roku 2 ciała, ale dałeś tyłka w momencie, kiedy sami policjanci mieli problem. Olał cię, nie odzywa się. Musiałem mu powiedzieć taką bzdurę, on wie, co się stało, ja nie. Musiałem mu taką lipę powiedzieć, że facet uznał, że nie będzie w ogóle ze mną rozmawiał.
Ale łudziłem się, że jednak zadzwoni. No, dotarłem do domu gdzieś o 2 w nocy, więc nie miałem już złudzeń, że w środku nocy nie będzie dzwonił. Ale kiedy wstałem rano i czekałem na jeszcze możliwość, że się odezwie, nie odzywał się. Już jak 1, 2 w południe straciłem nadzieję i uznałem, że zrobiłem plamę. Ale tłumaczyłem sobie złote tarasy, ruch ludzi, bez przygotowania. Mam prawo się pomylić. Słuchajcie, żeby było to dosłownie. Widzicie, ja się strzygę, bo niektórzy mówią, że jestem łysy. To jest nieprawda. Ja mam włosy i to nawet łysiny nie mam. Ja po prostu od lat się strzygę na krótko. Teraz to robię sam maszynką, tak jakbym co 3 dni owce sobie strzygł. Natomiast kiedyś chodziłem do fryzjera. Pani fryzjerka zawsze brała mnie bez kolejki, bo u mnie było najmniej roboty. Pach, pach, pach i Jackowski ostrzyżony. Mówię o tym celowo, bo fryzjer zaraz będzie miał z tym związek. Człuchowski fryzjer. Pani fryzjerka z Człuchowa. Słuchajcie, postanowiłem gdzieś koło godziny 15 pójść, wtedy mieszkałem w bloku, na drugą stronę ulicy i tam był salon fryzjerski, żeby pani mnie kosiarką przeleciała. Ubierając kurtkę, chcąc wyjść, dostaję telefon. W telefonie głos starszej kobiety, bardzo grzecznej i spokojnej. Panie Jackowski, ja jestem matką tego zaginionego policjanta z Olsztyna. Wie pan co? Sprawdzili to, co pan powiedział i go tam nie ma. Więc może pan by się jeszcze skupił. Może jest nadzieja, może on stracił pamięć, gdzieś żyje. Ja mówię, przepraszam panią. A skąd oni mieli wiedzieć, co mieli sprawdzić? No bo pan to wczoraj powiedział. Ja mówię, proszę panią, ja opisałem osiedle domków, osiedle bloków, 200-metrowy pas ugorów między tym i stawek blisko bloku. A ona mówi, to dobrze pan opisał. I ona dopiero mi wytłumaczyła taką rzecz, że syn nie zaginął na służbie. Jej syn był u kolegi policjanta na imprezie przed zaginięciem, czyli w momencie, kiedy później zaginął, w domku jednorodzinnym. I rzeczywiście, ona mówi, jest pas ugoru, jest osiedle tych domków. Ten kolega policjant, pijanego niestety, go odprowadził do tego pasu ugoru i ten po pijanemu mówi, ja już dojdę, nie? A blok miał bardzo blisko tego stawu. Na tym ugorze był on. Ona mówi, że ona z okna obserwowała, jak policjanci na pontonie przeszukiwali bosakami ten staw. I mówi, właśnie teraz się zwijają. Ja mówię, czyli co? Czyli ja widziałem te elementy wszystkie tak jak były. Już nie chciałem jej mówić, że ja zdążyłem wstać od stolika w wedlu, wyjść na korytarz, gdzie pełno ludzi, jakby iskra informacji perfekcyjnej mi weszła do głowy. Ale ja mówię, i co, tam go nie ma? No nie ma, panie Jackowski, ale we mnie takie szybkie myślenie. Jak to? Przecież jeżeli całą esencję w jednej sekundzie złapałem, to on tam musi być, bo ja tam wpadłem, moja wyobraźnia tam wpadła. I ja mówię, proszę panią, ale oni już odjeżdżali? Nie, oni składają wszystko, tam ponton jakiś. Ja mówię, może pani zejść z telefonem, ja chcę z nimi słowo zamienić. Ona zeszła. Chwilę to trwało i wzięła na głośny i ten policjant tam się odzywał, taki niechętny trochę był. I ja mówię, panie, jeżeli te wszystkie elementy są, czy wy tam nurka miesiąca? Mówi, tu nurka nie trzeba, tu jest najgłębiej 1,80 m, nie? W niektórych miejscach tylko strasznie zamulone dno jest, nie? Ale wy tylko bosakami szukaliście. On mówi tak, staw nie był duży. Więc ja mu mówię tak, ale czyli nikt tam nie wchodził do tej wody. Brzeg jest mulisty. Mówi, tak, wie pan, my tu wyciągamy takie stare, zgniłe, zbutwiałe liście w takich kokonach wręcz, nie? To taki zgniły, on jest do zasypania, on mówi, tu będziemy blok stawiany, nie? Na razie to jest ugór. Ja mówię, wie pan co, niech któryś z was się rozbierze, nie jest tak zimno, to jest wrzesień, niech się któryś z was rozbierze i wejdzie tam i nogami podepta, bo to jest nieduży staw. A temu się przysłuchiwał, później jak się okazało, redaktor z Super Expressu, który całą tą akcję poszukiwawczą fotografował kurę jakiemuś reportażowi potem. No i dobrze, i ja się rozłączyłem. I on mi nawet nie powiedział, czy to zrobią, czy nie.
No i mówi, i taki zszokowany, że no rzeczywiście miejsce idealne. No dokładnie. Domki jednorodzinne, blok, ugór, staw blisko bloku, gdzie ten policjant mieszkał, czyli on od tych domków doszedł do tego ugoru, ten policjant go odprowadził tam, wrócił, a ten szedł sam, to by było logiczne, że mógł wpaść do tego stawku. Dobrze. No i ubrałem kurtkę, wyszedłem do pani fryzjerki. Pani fryzjerka jak mnie zobaczyła, tam różne panie pod takimi kloszami, mówi, o, panie Jackowski, tu na taborecie pan siądzie, już mnie nawet na ten fotel nie sadzała i jedzie mnie. W trakcie tego jechania, no może to wszystko trwało z 10 minut, dzwoni do mnie, widocznie od tej matki dostał numer, dzwoni do mnie redaktor z Super Expressu i mówi, panie Jackowski, mają ciało. Ta pani mnie strzeli, ja wstałem, a mówię, jest trup, mają go. I zacząłem krzyczeć. Ta pani zdezorientowana, te kobiety, które pod tymi kloszami zdziwione. Wiecie, co ja zrobiłem? Ja byłem tak, ja to żonie opowiadałem, ja byłem tak zafrasowany tym, że były te zwłoki, że ja wyszedłem od tego fryzjera, nie zapłaciłem tej pani, a w domu zorientowałem się, że jestem mniej więcej w połowie ostrzyżony. Tak. I sobie tutaj poprawiłem to w domu domowymi sposobami. Wyszło to tak, że musiałem po 2 dniach iść się cały z powrotem ostrzyc, czyli zjechać tą nierówność. Był tam. Zobaczcie. Jest artykuł Wiza Krzysztofa Jackowskiego, 48 lat wtedy miałem tylko. Wiza Krzysztofa Jackowskiego, 48 lat, z dokładnością do kilku metrów wskazała, gdzie leży ciało Pawła Dąbkowskiego, lat 34. No i tu jest opis, tu jest rysunek schematu całego, gdzie on był. I ja poniżej jest link z różnymi dokumentami, to można zajrzeć, troszeczkę lepszej jakości, bo ksero nie daje za dobrą jakość. To jest ten Paweł Dąbkowski, policjant z Olsztyna, którego zwłoki wskazałem. De facto wskazałem go podwójnie, bo zwróćmy uwagę, oczywiście policja zrobiła wszystko, co mogła, tylko gdybym może nie poprosił policjantów o to, żeby tam zeszli, to może z pół roku dłużej, a może do dzisiaj, byłaby wielka zagadka, gdzie jest ten pan, a byłaby to sprawa głośna, bo to jest w końcu policjant, był policjantem i kwestia jest taka, że no, gdyby ciało nie wypłynęło, był tam muł, mogło to ciało, nie wiem, w tym mule ostać, a byłby chwilę od domu swojego. Mało tego, zwróćmy uwagę, że to miejsce miało być pod budowę bloku, czyli ten staw mógł być później zasypany i sprawa mogła być zagadką do dnia dzisiejszego. I mogłoby się tą sprawą zajmować na przykład Archiwum X policyjne. Dlatego niezwykło to jest, mówię, ta analiza tej wizji. Zobaczcie, mamy następny przypadek, że jakaś dewiacja w środku, jakieś podchodzenie do sprawy w sensie skupiania się, jakieś robienie specjalnych warunków, nie ma to żadnego znaczenia. Okazuje się, że wizję można wykonać po whisky, trafną, weźcie Turek, sprawa starszej pani. Wizję można wykonać w złotych tarasach, może będąc w labiryncie tłumu ludzi, ale zobaczcie na jedną rzecz. To są zawsze iskry, zawsze impulsy, zawsze tak, dziękuję. Dlatego już po tych paru przypadkach, a inne są takie same, podobne lub takie same w działaniu, czyli w efekcie swojego jasnowidzenia, po paru takich przypadkach można, nie przypadkach, sprawach, jest raczej pewne, że jasnowidzenie jest chwilą impulsu. Jasnowidzenie nie jest procesem długotrwałym. Mi się zdarzało robić wizje długotrwałe, ale jeszcze właśnie jedna bardzo ciekawa rzecz. Są osoby, między innymi mój serdeczny przyjaciel Robert Bernatowicz,
który prowadzi Fundację Nautilus, od lat dziennikarz, ale od lat interesujący się zjawiskami paranormalnymi, on kiedyś mnie nazwał medium. Ja nie wybieram się słowa medium, dlatego że w tych audycjach będzie niejednokrotnie informacje od zmarłych, które uzyskałem, które pozwoliły mi na wyjaśnienie sprawy, nie tylko zaginięcie, zabójstw. Tu będzie też bardzo ciekawa taka sprawa z podwójnym zabójstwem. Dzięki mojej wizji człowiek odsiaduje dożywocie, karę dożywocie. Ale jak ten przypadek potraktować? Przecież ja nawet nie wiedziałem, ja go w wizji nie poczułem, nie widziałem tego człowieka. Mi się skojarzył z lotu ptaka plan. I moja wyobraźnia wpada do tego stanu. Czyli czymże jest wizja? Wizję można w różny sposób wyłapać, ale to wygląda na to, jakby to było jakieś streszczenie czegoś, jakby to było coś poza, ta wizja to tak jakby była poza duszą tego policjanta i poza moją wyobraźnią. Dopki rodzinne, bloki, ugór, staw, pach, wpadam, dziękuję. Nie widzę żadnych osób. Widziałem schemat zdarzeniowy. Co to jest? Ciężko powiedzieć. Powiem wam taką rzecz. 2 dni temu ja nie będę w stanie tego słowami opisać, ale to było tak idealne, tak kapitalne, że poczułem się w tym stanie, w tym momencie, o którym zaraz powiem, zajebiście. 2 dni temu, o którykolwiek idę spać, budzę się 7 rano. Zawsze jak zanim oczy otworzę, mówię, jest za 5 albo 5 po. Bo tak w tym przedziale się budzę, 7. Obudziłem się, Kasia śpi w osobnym pokoju, więc mówię, nie będę jej jeszcze budził. Poszedłem do kuchni, posiedziałem tak z 15 minut, a mówię, a co będę tu siedział? Jeszcze się na 20 minut poleżę. Ona zaraz wstanie. Nie będę jej budził. Kiedy się położyłem, nawet nie wiem, kiedy zasnąłem. Spałem chwilę, po 20 minut, ale sen miałem nieprawdopodobny. Śniło mi się coś takiego, że jest dzień, że jestem w Człuchowie, a to takie realne wszystko było, że jestem w Człuchowie na jakiejś ulicy. Idę chodnikiem i widzę w oddali kilka osób, które idą jedno w tę, drugie w tamtą stronę. Oni idą. Każdy jakby za swoją sprawą. I raptem widzę, że ci ludzie się kładą sami na chodnikach. Kładą się. Każdy z nich się kładzie na chodnikach. Ja mówię, co oni robią? Tak sobie myślę. To nie było rzucanie się. Oni się po prostu spokojnie kładli na chodnik. I raptem, jak się dziwiłem, że oni się kładą na chodnik, raptem taki tępy łomot gdzieś z odległości. I ja patrzę, tylko wiecie co, jak sobie człowiek wyobraża wybuch bomby jądrowej, to ja sobie to całkiem inaczej wyobrażałem, jak mi się to w tym śnie pokazało. Bo to raptem taki słup się zrobił i ten grzyb, ale on był strasznie wysoko. To było bardzo duże. I ja pomyślałem, Boże, przecież to bomba atomowa wybuchła. Ja zaraz spłonę. I też się położyłem na chodnik, tylko jak to w śnie, no różne rzeczy są, bo na tym chodniku od razu miałem swoją kołdrę. I ja tą kołdrą przykryłem na tym chodniku swoją głowę i pomyślałem, przecież to będzie bardzo bolało, bo zaraz przyjdzie fala gorąca. To będzie strasznie bolało, jak się będę parzył, zanim umrę. I wiecie co? I nagle, jakbym widział przestrzeń, jakby taki wiatr pod ciśnieniem wszedł, ale to był, jakbyście wiatr mogli zobaczyć, jest wichura, to ten wiatr by dawał kreski, ale przy wichurze byłoby tyle kresek, żeby wam widnokręg zasłonił, tylko byście widzieli te kreski. Tak dokładnie mi się skojarzył ten wiatr, a ja tak się poczułem, że dalej jestem wyobraźnią, ale mnie to, co na zewnątrz, już nie dotyczy. Ja jestem poza tym, tylko mogę to obserwować. I wcale nie czuję lęku, wcale nie czuję bólu, ale czuję się doskonale i czuję, że jestem. Pomyślałem sobie, to tak jakbym się już spalił, a zostaje ta jaźń. To było przez chwilę w tym śnie, ale to było niebywałe, to poczucie. Właśnie. Bo cokolwiek się dzieje z nami, cokolwiek przeżywamy, to jest zapis.
robimy tego zapis. Tak jak my pamiętamy te rzeczy w pamięci, to jest też pewien zapis. Podobnie być może w naturze wszystko, co robimy, w jakiś sposób to się zapisuje. I zawsze trzeba brać pod uwagę negatyw zdarzeń. Ja w którejś z audycji, która została wyemitowana, powiedziałem w przypadku Ewy Serafin, że nieraz bywa tak zwane zwierciadlane odbicie. A no właśnie, zwierciadlane odbicie, że wszystkie elementy się zgadzają, tylko odwrotnie ułożone. To zwierciadlane odbicie jest bardzo ciekawym zagadnieniem, dlatego że może zapis jest negatywem. Może wszystko, co się dzieje, jakoś się stało, jest formą zapisu i jest to w jakimś negatywie. Dlatego odczytując i wskazując ścisłe miejsce zwłok co do punktu, często, że na przykład mówię, tu jest staw, tu jest droga, a tu jest drzewo. To tak tam będzie, tylko dokładnie jakbyś przełożył to. To jest jakbyś w lustrze to widział. Odbicie. Lustrzane. Odbicie. Tak. Dlatego ja mam nadzieję, że niektóre osoby, które będą cyklicznie oglądały to moje archiwum, nie traktujcie tych rzeczy nudnie, bo to jest tak, no, każdy przypadek jest jakąś traumą kogoś, jakiegoś zdarzenia. Ale też traktujcie to, bo pytacie mnie, jak się jasnowidzenia nauczyć. Jasnowidzenia się można nauczyć po właśnie analizie praktyki. Ja analizuję i opowiadam wam przypadki, na które jeszcze raz zaznaczam, ja wam mówię nazwisko świętej pamięci policjanta Paweł Dąbkowski z Olsztyna. Uczcie się od tych, którzy potrafią nazwisko ofiary, którą znaleźli, przeczytać i powiedzieć, kim on był i w jakiej miejscowości mieszkał. Dlaczego? Dlatego, że to jest prawda. Bo nawet ty możesz pojechać na policję do Olsztyna i pokazać policjantom w Olsztynie ten odcinek i powiedzieć, jeżeli to jest nieprawdą, to proszę wziąć się za Jackowskiego. To jest prawdą, ponieważ ja to zrobiłem jak każdą z innych tych spraw, które zrobiłem. I pamiętajcie, jeżeli wam opowiadam jakiś szczegół albo mówię o jakimś elemencie, że właśnie, zobaczcie, macie następny przypadek, ta wizja jest pak, to znaczy, że metoda do jasnowidzenia jest dokładnie taka, że jasnowidzenie odkrywa się w człowieku w taki sposób. Im błyskotliwiej przez chwilę to wpadnie, tym jest to prawdziwsze. A ja będę starał się w przyszłych odcinkach po trochu, bo chyba już jest na to czas, bo pierwsze odcinki chciałem, żebyście jak gdyby przyzwyczaili się do formy tego mojego archiwum, ale właśnie w następnych odcinkach będę starał się w trakcie tego dawać wam już pewne wskazówki, jak podchodzić do jasnowidzenia. Ktoś powie z was, no ale dobrze, no ale przecież to ty, Jackowski, jesteś jasnowidzem, my nie. Dobrze, ale jeżeli by jeden człowiek na świecie potrafił pływać, bo się akurat przypadkowo nauczył i uznałby, że tylko on jest idealny, bo pływa, to byśmy wszyscy stali nad wodą. Mało tego, wycieczki by były, bo powiedzieli, Antek dzisiaj idzie pływać i jest już 1500 osób nad brzegiem, więcej nie zmieścimy. No może gdzieś ktoś jeszcze z drona to sfilmować, nie? Bo to jest genialne móc pływać. A Antek albo celowo nie chce Państwu powiedzieć, że Państwo też możecie się nauczyć pływać, skoro on potrafi, albo nie wie o tym. Natomiast można trwać w błędzie zawsze, a jak Antek by umarł, to byście mu pomniki stawiali, albo wziąć z Antka przykład i próbować się nauczyć pływać. Nigdy nie kojarzcie jasnowidzenia z demonizmem. Wróżenie. Wróżenie to nie jest demonizm, tylko wróżenie to jest jakaś psychologiczne podchodzenie do człowieka. A tym bardziej wróżka,
czy wróż daje sobie radę z osobą, ze swoją, jak nazwę, ofiarą, jeżeli przyzwyczai tą ofiarę, ona by zawsze przychodziła do niej, bo zna już ją psychologicznie po paru spotkaniach, wie, jakie ma słabości i można bardzo ostro wtedy kierować człowiekiem. To nie jest demoniczne, ale to jest nieuczciwe. Natomiast uważam, że jasnowidzenie, jako właśnie taka błyskotliwość zdarzeń, jest czymś fajnym, jest czymś prawdziwym, jest czymś, nad czym powinniśmy się zastanawiać, co mamy w głowie i że możemy to odkryć w sobie. W następnych audycjach będę starał się zawsze Wam dać pewne rady, szczere, oparte na przykładach konkretnych i na dowodach, jak w sobie to odkrywać. Wszystkiego dobrego.